Witam serdecznie na czytaniu tygodniowym na tydzień od 13 do 19 maj 2024. Jaka to będzie energetyka? Co nam może się zdarzyć? Witam na kanale Wiedźmiła Renata Gebo. Nazywam się Renata, a kanał prowadzę razem z moim mężem Robertem. Dzisiaj jestem sama, więc musimy sobie jakoś poradzić. Moi kochani, czytanie będzie znakami, ale mamy również dodatkowe karty wyboru. Witam serdecznie Dawidzie, witam Anetko. Moi kochani, i mamy do wyboru później, po czytaniu każdego znaku, tak zwane czuje, czyli co twoje serduszko czuje, co ci dyktuje, do wyboru dziurki od klucza, czyli zaglądamy, zresztą wróżymy tarotem 78 drzwi. I moi kochani, mamy do wyboru dziurka od klucza chmurki, dziurka od klucza słońce, dziurka od klucza drzewo, dziurka od klucza łódki. Witam Kasiu, witam Arletko, witam Oskarze. Moi kochani, i tak jak powiedziałam, dla każdego znaku zodiaku będzie czytanko na ten tydzień, takie ogólne oraz dodatkowe wybory, które są oczywiście, nie zapominamy o tych osobach, które mają urodziny od 13 do 19 maja, dla Was takie krótkie roczne przesłanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście, oglądacie, łapeczki dajecie i udostępniacie ten kanał, gdzie się da. Również, moi kochani, chciałabym poinformować, że numer prywatny na wróżenie troszeczkę się zmienił i jest już w opisie podany nowy numer. Tamten pomału będzie wygasał. Jeszcze jest aktywny, ale jeśli ktoś ma zapisany tamten stary numer, to on będzie wygasał. Witam Source de Lune, witam Brygitka. Dobrze, moi kochani, przywitaliśmy się, powiedzieliśmy o tych 4 wyborach, czyli chmurki, słoneczko i drzewko i łódki. Zaglądamy przez dziurkę od klucza na ten tydzień, co się nam tu będzie działo. I tak, aura ogólna tego tygodnia, moi kochani, to mamy kartę nadziei. Kartę mówiącą o tym, że będziemy mieli nadzieję, że coś nam się rozwiąże, że coś zostanie pozytywnie załatwione. Będzie to czekanie, raczej nie będzie takiej aktywnej energetyki, będzie takie właśnie bardziej czekanie na to, żeby coś się wydarzyło. Tym bardziej, że z kart cygańskich mamy pokój, mamy wierność i mamy więzienie, czyli raczej trudno będzie nam coś zrobić w sprawie, na której nam zależy, ponieważ takiej możliwości nie będziemy mieli, przynajmniej w tym tygodniu, tak? I tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, coś może długo w czasie leżeć, ale to nie zmienia faktu, że możemy prosić przyjaciół o to, by nam pomogli. Doznamy też jakiegoś nagłego jakby oświecenia i to komuś się od nas oberwie, a jak nie od nas, to od kogoś innego, bo wyjdzie na wierzch coś, że ktoś czegoś nie załatwił. Czyli jeżeli wasza sprawa jakaś będzie ważna, czekacie i nagle się odsłoni, kto właściwie zawinił w danej sprawie, ta osoba może dostać ochrzan i jakoś coś ruszy z kopyta. Tak wygląda aura naszego tygodnia. Tak, ja sobie tutaj odłożę tą nadzieję, sobie tak położę, żebyście ją widzieli, bo ona będzie dosyć ważna. Witam serdecznie Brygitkę, witam rodzinę Poczwardowskich, witam Kasiu i Wywerko, witam bardzo serdecznie. No i moi kochani, dla tych, co mają urodziny, jeśli ktoś z osób będących na czacie tym na żywo, tu i teraz, nie w komentarzach, ma urodziny od 13 do 19 maja, to dla Was jest takie przesłanie. Przed Wami otwiera się portal, który mówi o doładowaniu.
o większym kontakcie z naturą, o oczyszczeniu atmosfery, które do tej pory gdzieś były takim zastojem, tak? Także tutaj takie coś Wam się szykuje. Głównie będzie to dotyczyć spraw relacji międzyludzkich, uczuciowych. Pewne rzeczy zostaną wyjaśnione w ciągu tego roku. Tam, gdzie ciężko było znaleźć miłość, uczucie, odnajdziecie siebie i ta miłość, uczucie do Was przyjdą. Tutaj dociągniemy sobie jeszcze starota dla Was na urodzinki. Także zmiany, możliwe przeprowadzki, tak? Pewne rzeczy, tak jak powiedziałam, zostaną wyjaśnione i się okaże, że to, co żeście do tej pory gdzieś tam podejrzewali, to jest faktycznie prawda, ale doznacie tego oczyszczenia i ruszycie nowym torem swojego życia. Nie będzie to łatwe, ale się da. I dzięki temu poprawicie coś w swoim życiu. Jest to czytanie na rok, więc to oczyszczenie takie będzie roczne i jakieś kwiatki mogą wyskakiwać w międzyczasie. Nie martwcie się, to ma służyć Waszemu dobru. Ok, tyle jeśli chodzi o urodzinki. Witam Oleńkę i moi kochani, nie ma co czekać, przechodzimy do znaków. Pierwszy to jest byk. Co dla byczka w tym tygodniu? Byczku, Twoje samopoczucie w tym tygodniu. Otoczenie wobec Ciebie, czyli jak otoczenie będzie się do Ciebie odnosiło. Jak ktoś ma randki w tym tygodniu, to jak to będzie wyglądało? Sprawy urzędowe, jeśli macie w tym tygodniu do pozałatwiania, to jak to będzie wyglądało? Nastroje w pracy czy w biznesie? Co karty same chcą powiedzieć na ten tydzień? I tu sobie wyciągniemy dwie. I rada dla Ciebie na ten tydzień. Ok. Pierwsze, co Twoje samopoczucie? Samopoczucie to jest takie, że coś się zacznie otwierać i klarować i stwierdzisz, że masz dosyć czekania. Będziesz chcieć działać. Jeszcze możesz być zmęczony, przemęczony, ale właśnie tu możesz chcieć w tym tygodniu działać, żeby powyjaśniać sprawy, które są ciężkie dla Ciebie. I tu mamy kartę jeszcze świata, bo chcesz zmian, tak? Możesz być przemęczony, taki trochę zdołowany, ale idą zmiany i te zmiany właśnie w tym tygodniu mocno się zaakcentują. Część z Was może się obawiać tych zmian, jakie nadchodzą. I teraz otoczenie wobec Was będzie do Was przyjaźnie nastawione otoczenie. Będą ludzie chcieli Wam pomagać, dawać pomocną rękę, dobre rady. Dla tych, którzy mają jakieś randki, to tutaj mamy kartę sprawiedliwości, więc zbytnio mocnego wrażenia na tej drugiej stronie nie wywrzecie. Czasami możecie sobie coś tam powiedzieć niemiłego. Może też wyjść na jaw, jeśli ktoś kogoś oszukuje, takie rozchwianie uczuciowe. Sprawy urzędowe, ciężko będzie pozałatwiać, może coś iść pod górę, tak? Wszystko będzie zależało od mężczyzny decyzyjnego, na którego niestety nie będziecie mieć wpływu, będziecie mieli tylko nadzieję, że się Wam to uda pozałatwiać. Nastrój w pracy ogólnie, taka karta tutaj jest śmierci, więc taki troszkę nieciekawy, ciężki i to raczej będzie Wasze nastawienie do otoczenia, bo tutaj może być sprawy związane z finansami, mogą być jakieś takie przepychanki i ciężko będzie, bo ktoś może bagatelizować to, co dla Was jest ważne. Co karty same chcą powiedzieć na ten tydzień?
spokojnie, wszystko pomału ruszy z kopyta, dojdzie do podpisania czegoś, co jest dla Was ważne. Tak? Rada dla Ciebie, nie siedź, nie czekaj, działaj. Tak jest na ten tydzień. Dla Was, moje kochane byczki. Zobaczmy sobie jeszcze znaki przychylne na ten tydzień i znaki mniej przychylne. To takie, z którymi Wam się będzie ciężko dogadywać. Znaki przychylne to skorpiony, a mniej przychylne to wagi. Więc jak macie coś załatwiać, to jeżeli znacie znak tej osoby, to bardziej z skorpionem niż z wagą. Tyle jeśli chodzi o byczka. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że pomalutku włączam automatyczne napisy. Po skończeniu tego filmu pomalutku będę siedzieć i włączać automatyczne napisy. Czasami gdzieś mogę przeoczyć błąd tego sztucznej inteligencji, więc proszę tutaj tak trochę mniej krytycznie spojrzeć. Będzie też opcja możliwa wyboru czytania tych napisów w języku angielskim, w języku indonezyjskim. To na pewno. Nie wiem jeszcze, w jaki jeden włączę język, ale zobaczymy, który się uda, taki włączę. Może francuski też się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie w angielskim i indonezyjskim. To tyle takich nowostek. Próbuję, uczę się. No dobrze, byczek za nami. To teraz, moi kochani, przed nami bliźnięta. Co dla bliźniąt w tygodniu od 13 do 19 maja. Witam serdecznie Anetkę, Dorotkę. Miło, że dołączyłyście. Kasię chyba witałam, ale nie jestem pewna. Dobrze, co dla bliźniaczków? Czyli Wasze samopoczucie, bliźniaczki, w tym tygodniu, otoczenie wobec Was. Jak ktoś ma randki, jak to będzie wyglądało, jak ktoś ma sprawy do załatwienia w urzędach, jak to będzie wyglądało, nastrój w pracy, co karty same chcą powiedzieć i rada dla Was na ten tydzień. Wasze samopoczucie to takie fajne, dosyć nostalgiczne wspominki, co było dawniej, być może przeglądanie jakichś albumów, rozmowy z kimś z dawnych lat, odzywanie się do osób, z którymi jakiś czas już nie mieliśmy kontaktu. Tak to będzie wyglądać. Natomiast otoczenie wobec Was będzie dużo od Was wymagało, tak żebyście stanęli trochę na głowie, bo macie być pomocni, macie służyć radą, dużo wymagań, poganiania Was. Poganiania Was, takie może być tutaj działania. Zobaczmy sobie. Tak, zrób to, zrób tamto, zrób jeszcze więcej, tak? I tak trochę może to otoczenie się wobec Was tak trochę izolować, ale żądać, nie dajcie się wykorzystywać. Ci, którzy mają randki, i tak, jeśli jesteś mężczyzną, randka może pójść po Twojej myśli. Jeśli jesteś kobietą, uważaj, bo mężczyzna może chcieć nie tylko zwykłej randki, ale takiej połączonej z sprawami łóżkowymi, tak? Sprawy urzędowe, tutaj da się radę to pozałatwiać, jeżeli macie te sprawy. Raczej żadne kwiatki nie powinny wyskoczyć, przygotujcie tylko dobrze dokumentację i załatwiajcie sprawy z uśmiechem, traficie na kompetentnych urzędników, uda Wam się to pozałatwiać. Nastrój pracy raczej wesoły, dużo gadania, ale wszyscy będą troszeczkę tak jakby olewać robotę, natomiast bardziej skupiać się na Was i to Was może troszeczkę dekoncentrować, tak? Bardziej będziecie rozmawiać o różnych sprawach niż pracować w tym tygodniu. Takie markowanie. Co karty same chcą powiedzieć?
poszukaj innego wyjścia, innego rozwiązania. Przestań czarno widzieć, uda się to załatwić po twojej myśli, tylko musisz zrobić coś w tym kierunku. Dobrze? No i moi kochani, rada dla was jest taka, dokonaj zmian, dokonaj cięć. Tak to, moi kochani, wygląda. Wyciągnę sobie te karty pomocnicze. Ok. I teraz jeszcze dla was znaki przychylne i znaki mniej przychylne na ten tydzień. Zaznaczam, na ten tydzień. Znaki przychylne na ten tydzień dla was to wodniki, a mniej przychylne to ryby. Ryby mogą się troszeczkę czepiać. Ok, tyle jeśli chodzi o bliźniaczka. Witaj, Halinko. A teraz mamy raczka. Co dla raczka na tydzień od 13 do 19 maja? Co dla raczka na tydzień od 13 do 19 maja? Twoje samopoczucie to wyskoczyły aż 3 karty, skoro tak chcą. Otoczenie wobec was. Randki, ci, którzy mają w tym tygodniu, jak będzie to się układać. Sprawy urzędowe. Nastrój w pracy, chcą wyjść 2, to idą 2. Co karty same chcą powiedzieć ci na ten tydzień i rada dla ciebie. Ok. I tak, twoje samopoczucie. Chciałby aż 3 wyskoczyć, to wyskoczą. Możesz czuć jakieś bóle, dolegliwości, jakieś może ci wychodzić przeziębienie bokami. No teraz ponoć panuje taki wirus, że wszystko boli i jest gorączka. Uważaj, żeby tego nie załapać, bo to może być ciężko. Ale też takie przemęczenie, zmęczenie organizmu, takie ciężkie pozbieranie się, żeby móc cokolwiek zadziałać, tak? Przed tobą staną jakieś nowe, możesz poznać nowe osoby, które będą miały jakiś wpływ na twoje życie i bardziej tym się będziesz interesować niż takimi ważnymi jakimiś sprawami. Otoczenie wobec was możecie troszeczkę żałować i mówić tobie: ojejku, biedny raczku, jesteś taki zmęczony, przemęczony, odpocznij. Tu sobie dociągniemy, żeby to bardziej wyjaśnić, tak? No tak, tutaj może właśnie ciebie tak troszeczkę żałować to otoczenie i jeśli pracujesz i taki będziesz chodzić przeziębiony, to szef ci może powiedzieć: zostań w domu, tak? Nie przemęczaj się, idź na zwolnienie albo weź sobie jakieś parę dni wolnego. Ci z was, którzy mają randki, to tutaj mogą poznać jakąś ciekawą osobę, która was troszeczkę jakby poruszy. Ta osoba może mieć większy wpływ na was później przyszłościowo i to raczej nie będzie przelotne spotkanie, to będzie coś fajnego. Tu mówimy o randkach takich, gdzie się dopiero poznajecie. Natomiast normalne randki będą udane i tu będzie wszystko ładnie wychodziło. W sprawach urzędowych uda wam się troszeczkę jakby uchylić rąbka tajemnicy, zmiękczyć czyjeś serce, tak? Po prostu pójdziecie na litość i dzięki temu uda wam się to pozałatwiać. Nastrój w pracy bardziej do gadania niż działania, ale pozytywny nastrój. Tam, gdzie troszeczkę kiedyś się źle coś układało, może wychodzić dobrze. Jeżeli są jakieś romanse w pracy, to uwaga, bo mogą wypłynąć na wierzch. Karty chcą powiedzieć: odpocznij, wyluzuj, zajmij się sobą, zadziałaj coś w kierunku swojego zdrowia i przemęczenia. Tutaj rada dla ciebie natomiast jest taka: łap to, co zapuka do twoich drzwi, a będzie nowe w tym tygodniu. Ok. Znaki przychylne i mniej przychylne dla raczków na ten tydzień.
Znaki przychylne i mniej przychylne dla raczków na ten tydzień. Znaki przychylne i mniej przychylne dla raczków. Przychylne to byki, a mniej przychylne to wodniki na ten tydzień. Witaj Iwonko serdecznie. Bardzo proszę Arletko. I teraz moi kochani, przed nami będą lwy. Co dla lwów na ten tydzień od 13 do 19? O, same wypadły znowu. Okej. Samopoczucie, otoczenie wobec Was w tym tygodniu. Ci, którzy udają się na randki, 2 chcą iść, to idą 2. Sprawy urzędowe, jeśli macie w tym tygodniu do załatwienia, jak to będzie przebiegało. Okej. Nastroje w pracy. I co karty same chcą przekazać? I rada na ten tydzień. No i tak, wasze samopoczucie w tym tygodniu to przemęczenie, definitywnie przemęczenie, dosyć mocne, więc tutaj uważajcie. Czasami mogą was dopadać jakieś takie nostalgiczne myślenia, zwątpienia w siebie. Tymczasem, szczególnie te osoby, które myślą o pracy, tak, mogą takie poczuć zmęczenie, przemęczenie. Moi drodzy, tymczasem u was pojawią się nowe możliwości i wykrzeszcie trochę tej siły, by złapać to, tak? Doładowujcie się też energetycznie, tak? Okej. Otoczenie wobec was, no tak dosyć pozytywnie, jest karta kapłana, więc to otoczenie wobec was będzie takie, że może do was zwracać się o rady, o porady i to też może was tutaj troszeczkę właśnie zmęczyć to, że ktoś sobie nie radzi sam, tylko truje ci 4 litery i tym bardziej, że tu też masz hermitę, czyli kapłana. Także tutaj pustelnika znaczy się, więc takie otoczenie wobec was będzie chciało przewodnictwa na ścieżce duchowej, od niektórych oczywiście, od innych, żebyście wysłuchali coś, doradzili. Randki. Jeżeli ktoś udaje się na randki, randki mogą być fajne. Uwaga, bo podczas takich randek może być za 9 miesięcy wózek dziecięcy, więc jeśli tego nie chcecie, to się zabezpieczajcie. Jeżeli są to randki takie pierwsze, bo kogoś żeśmy poznali i jesteśmy umówieni w tym tygodniu, uwaga, ta osoba może mieć kogoś na stałe i wy i nie przyznawać się ewentualnie, żebyście wy byli taką opcją dodatkową. Nastrój w pracy pomyślny, zadowolenie, mamy kartę słońca, więc raczej tutaj będzie pozytywny nastrój. Tu też mogą wypłynąć na wierzch jakieś sprawy, które nagle znajdą rozwiązanie tam, gdzie był zastój. Tak? Tak to może być. To są sprawy urzędowe, przepraszam. Sprawy urzędowe, czyli coś się odkryje, coś się załatwi, to co odwleczone było w czasie, to zostanie to rozwiązane. Tak, tutaj tym bardziej, że mamy kartę głupca, wszystko ruszy do przodu, fajnie. Czasami trzeba będzie kogoś tam troszeczkę przekupić albo coś powiedzieć, no ale się to uda, pójdzie do przodu. Teraz właśnie nastrój w pracy to też takie rozmowy, zadowolenie, poczucie takiego wyluzowania, to również możliwość otrzymywania jakichś obietnic, tak? Tylko uwaga, te obietnice są bez pokrycia, czyli dużo gadania, a jak nie macie na papierku, to w to nie wierzcie. Co karty same chcą powiedzieć? Chcą powiedzieć trochę wyluzuj,
tak, pojawia się nowa możliwość zarobkowania, ewentualnie nowa propozycja. Tylko zanim w to wejdziesz, to właśnie miej to na papierze. Rada dla Ciebie, otwórz się na nowe, zakończ rzeczy stare, które Ci w jakiś sposób nie służą. Rusz do przodu, zostaw przeszłość za sobą. Ok, znaki przychylne i mniej przychylne na ten tydzień. Znaki przychylne to koziorożce, a mniej przychylne to lwy. Inne. Bo mogą Ci czegoś zazdrościć osoby Twoje z tego samego znaku. Dobrze. Ok. Witaj Iwonko. Bardzo proszę Anetko. Witaj Maria. Serdecznie. Halinka 3. Witaj serdecznie. Dorotka, chyba Cię nie witałam, więc witaj serdecznie, bo nie pamiętam. Tak, no tak. Patrzę na to, co mi tu gdzieś wychodzi. Tak? Ok, te sobie karty zabierzemy też tutaj jeszcze. Dobra, moi kochani, teraz panieneczka. Co dla panieneczki w tygodniu od 13 do 19 maja? Co dla panienki w tygodniu od 13 do 19 maja? Tak, dobrze mówię? Dawid, panienka? Dobrze, panienka, dobrze. Co dla panienki? Twoje samopoczucie, panienko. Bardzo proszę, Dawidzie. Twoje samopoczucie, panienko, już karta nam wyskoczyła. Otoczenie wobec Was, drogie panienki. Dla tych panienek, które mają randki w tym tygodniu. Dla tych, które będą załatwiać sprawy urzędowe. Wy uważajcie troszeczkę, tak? Dobrze. Nastrój w pracy. Co karty same chcą powiedzieć? I rada dla Ciebie. Rada dla Ciebie. Dobrze. Drogie panienki, Wasze samopoczucie to takie znajdę sobie cel i będę do niego dążyć, tak? Znajdę światełko w tunelu, czyli nie będziecie się zamartwiać, tylko będziecie szukać rozwiązań i będziecie mieć właśnie tą nadzieję, że Wam się uda. Czasami możecie komuś wskazywać kierunki i to Wam będzie odpowiadało mimo Waszego przemęczenia, bo tutaj się to przemęczenie zaznacza. Uwaga, jeśli będzie gorączka, zbij ją lekami, bo sama nie minie. Otoczenie wobec Was, takie troszeczkę żądające, wymagające to otoczenie wobec Was może być, czyli my żądamy, a Ty masz to zrobić, tak? Takie troszeczkę rozkazujące to otoczenie. Czyli rodzina może coś chcieć, tak, żądać, gdzieś tam jakiś szef pracy może coś chcieć żądać od Was. Takie otoczenie troszeczkę żądające, zaraz sobie to wyjaśnimy. No tak, zabierające Twój czas i to takimi pierdołami, głupotami mogą Ci zawracać głowę. Ci z Was, którzy mają teraz randki, szczególnie ci, którzy umawiają się pierwszy raz, żeby kogoś poznać, to tutaj taka nadzieja, że coś może z tego być, uwaga, to nie do końca będzie takie czyste, tu mogą zadziałać zmysły, ewentualnie chęć wykorzystania. Mamy kartę śmierci, więc uwaga na oszustów, oszustki matrymonialne. Natomiast ci z Was, którzy po prostu już są jakiś czas i mają tą randkę w planach ze sobą, to dla Was tutaj może być gorąco i namiętnie. Sprawy urzędowe ciężko będzie ruszyć z miejsca. Coś może Wam iść nie tak.
tak? Tutaj może ktoś będzie chciał coś w rączkę, żeby to po prostu wyszło, tak? Także tutaj uwaga na te kwestie takiego typu. Tutaj dodatkowo mamy wieżę, czyli coś może nie wychodzić po waszej myśli, tak? Mogą chcieć jakieś łapówki, mogą chcieć jakieś obietnice, tak? Pamiętajcie, bierzcie wszystko na papierze. W pracy fajna atmosfera. Właściwie to wy mówicie, co chcecie robić, jak chcecie robić, to wy możecie czasami kogoś poustawiać, żeby pokazać, co mają robić. Z pracy będzie zadowolenie. Jeśli ktoś dodatkowo gdzieś dorabia, to w tym tygodniu mogą być dodatkowe właśnie takie oferty dodatkowych zarobków. Co karty same chcą powiedzieć? Uwaga, nadchodzi czas jakiegoś rozliczenia w tym tygodniu. Jeśli ktoś ci da jakieś prezenty, uważaj, szczególnie jeśli to na niwie służbowej, bo może być to podpucha. Dodatkowo karty same chcą powiedzieć, że zostanie pewna atmosfera oczyszczona i zacznie pomału być stabilizacja finansowa. Rada dla ciebie, zawsze bądź pewny tego, co mówisz, co robić, nawet jak taki nie jesteś, bo wtedy sprawiasz wrażenie profesjonalisty. Ok. Znaki przychylne i mniej przychylne na ten tydzień dla was. Znaki przychylne to bliźniaki, a mniej przychylne to rybki. Była panienka, za chwilę będziemy mieli Wagusie. I moi kochani, taka mała przerwa. Witaj Dorotko Statkiewicz, bardzo miło. Witaj Abi. Moi kochani, przypominamy czujki. Moi administratorzy tutaj ładnie działają. Przypominamy czuje, czyli to, co twoje serce czuje, co cię dyktuje. Dziurka od klucza chmurki to 1, słoneczko to 2, dziurka od klucza drzewko to 3 i statki na wodzie to 4. To są dodatkowe przesłania dla was. I tak jak mówiłam, przypominam, jeśli ktoś ma urodzinki od 13 do 19 maja, pisze na czacie urodziny na czacie. Tak? Ok. A my przechodzimy do Wagusi. Co dla Wagusi od 13 do 19 maja? Co dla Wagusi od 13 do 19 maja? Wasze samopoczucie, otoczenie wobec was, randki, jeśli ktoś ma, sprawy urzędowe, nastrój w pracy, co karty same chcą ci przekazać i rada dla ciebie na ten tydzień. Okay. Samopoczucie to zadowolenie, spełnienie, poczucie, że w końcu udało mi się coś załatwić, hura, działam. Dla niektórych mogą być oświadczyny, więc takie przyjęcie oświadczyn, więc też zadowolenie. Dla innych podpisanie kontraktów, więc pełna satysfakcja, radość i zadowolenie. Otoczenie wobec was, mamy kartę maga, więc właściwie będzie skłonne do tego, że czego zapragniesz, to uda ci się to załatwić. Jakoś tak będą ulegać twojemu czarowi wewnętrznemu, wdziękowi. Randki też udane, bo mamy kartę kochanków, więc jak żeby inną chcieć kartę na ten czas, więc spełnienie, zadowolenie, motylki w brzuszku, radość. Natomiast tutaj sprawy urzędowe to trzeba będzie znaleźć jakąś inną drogę, by dotrzeć do tego kogoś, który nam może pomóc załatwić te sprawy urzędowe. Zobaczmy sobie tutaj dodatkowe karty. Karta maga, także użyć swojego czaru, nacisnąć, czyli jak cię wyrzucą jednymi drzwiami, spróbować wejść drugimi drzwiami, poczarusiować, coś obiecać, a się uda to załatwić. W pracy zadowolenie, spełnienie, wy rozdajecie karty, wy jesteście takim jakby trochę szefem, a jeśli nim nie jesteście, to wy jesteście osobą kompetentną, do której będą inni zwracać się z pytaniami, jak sobie z czymś poradzić.
Karty same chcą Ci powiedzieć, łap okazję, która zapuka do Twoich drzwi, ponieważ jest to fajne wyjście z ciężkiej sytuacji. Obłuda może wyjść na jaw. Rada dla Ciebie, poszukaj swojego miejsca na ziemi, tak? Kieruj się swoim sercem, emocjami. Ty dobrze wiesz, o co chodzi. I nie mylisz się, swoje serce i intuicja dobrze Ci podpowiadają. Działaj, wchodź w to nowe, które zapuka teraz do Twoich drzwi. Karty przychylne, znaki zodiaku i mniej przychylne znaki zodiaku dla Wagusi. Znaki przychylne to Strzelce, a mniej przychylne to Panienki. Dobrze. Skorpiony. Drogie Skorpiony, co dla Was na ten tydzień od 13 do 19 maja? Co dla Was od 13 do 19 maja? I Wasze samopoczucie. Ok. Otoczenie wobec Was. Randki ci, którzy z Was mają. Sprawy urzędowe, jeśli macie jakieś do załatwienia, jak to będzie przebiegać, za dużo kart wypadło, jak to będzie przebiegać w tym tygodniu. Sprawy urzędowe. Ok. Nastrój w pracy. Co karty same chcą powiedzieć na temat tego tygodnia? Tu jeszcze jedna się pcha i rada dla Ciebie. Aż tyle, no dobrze. Dobra, moi kochani. I sprawdzamy. Wasze samopoczucie to zadowolenie. Takie poczucie, że coś robicie takiego, co Was uskrzydla. To radość, to zadowolenie, że coś się dzieje, że nie ma zastoju, że jestem w centrum uwagi, że na randkach mi wychodzi, w biznesie mi się też układa, że coś się dzieje i właściwie jest ruch, a Skorpiony lubią ruch. Część z Was może też cieszyć się z tego, że ktoś tam do Wami flirtuje. Tutaj też może się układać. Otoczenie wobec Was może być trochę zawistne. Zawistne, że Wam tu wychodzi, że sobie dajecie z tym radę. No, co niektórzy mogą nawet jakieś tam klątwy, uroki rzucać na Was. Albo chociażby złorzeczyć, a niech mu się noga podwinie, czy tam jej, tak? Także tak to może wyglądać. Okej. Tak. No... Otoczenie tak jakby troszeczkę czasami może się do Was odwracać plecami i powiedzieć, ja poczekam, zobaczę, co jemu z tego wyjdzie, tak? Co jemu z tego wyjdzie. Tak to może wyglądać. Randki. Jeżeli macie jakieś randki w tym tygodniu, szczególnie jeśli są to pierwsze randki poznawcze, to z tego może być potem coś fajnego. Przeczekamy chwilę, bo pociąg jedzie. Okej, ale to takie czasami może być poczucie, czy ja jej się spodobałem, czy to jest to, czego ja właściwie chcę. Randki takie, które już są któryś raz z rzędu, nie do końca mogą dać zadowolenie. Tak jakby ktoś nie miał czasu i może odwołać taką randkę. Sprawy urzędowe, jeśli macie do załatwienia, macie tu kartę sprawiedliwości, więc co sprawiedliwie, to będzie rozsądzone. Jeżeli tutaj nie chcecie nikogo o nic naciągać, to tutaj pójdzie w dobrym kierunku. Kwestie finansowe może jakieś powyjaśniacie. Sprawy sądowe, jeśli macie jakieś, to wyroki będą sprawiedliwe.
Nastrój w pracy pozytywny, takie trochę czarusiowanie, możecie być na świeczniku, możecie takim uwodzeniem coś tam ze swoimi pracownikami czy współpracownikami pozałatwiać. Jesteście lubiani w pracy i dobrze tutaj Wam to będzie wiodło. Karty same chcą powiedzieć: uważaj, bo za dużo bierzesz na swoją głowę w tym tygodniu, możesz czuć przemęczenie, zmęczenie i nagle może coś się na Ciebie zawalić. Nie bierz za dużo na głowę. Karty rady na ten tydzień dla Ciebie to: idzie nowe, łap to nowe, jak Cię wypchną drzwiami, wchodź oknami, wiesz czego chcesz i dobrym kierunku podążasz. Dobrze. Znaki przychylne i mniej przychylne dla Was na ten tydzień. Znaki przychylne i mniej przychylne dla Was na ten tydzień. Znaki przychylne to wodniki, a znaki mniej przychylne to ryby. Dobrze. Teraz mamy szczelczyki. Co dla szczelczyków, moi kochani, na tydzień od 13 do 19 maj. Od 13 do 19 maj. I Wasze samopoczucie w tym tygodniu. Chcą iść dwie, idą dwie. Otoczenie wobec Was. Randki, jeśli ktoś ma umówione randki na ten tydzień. Sprawy urzędowe, jeśli będą do załatwienia na ten tydzień. Nastroje w pracy. Co same chcą dla Ciebie powiedzieć na ten tydzień karty i te się pchają. I rada dla Ciebie. Dobrze. Twoje samopoczucie. Generalnie takie zadowolenie w tym tygodniu, że coś wychodzi, że jest fajnie, cudownie, ale też ktoś może Ciebie wkurzać. I to tak, że najchętniej to byś właśnie takie szpilki powbijał temu komuś. Zrobił takie voodoo, drogi strzelcu. Tak? Ktoś będzie Was wkurzał, ktoś Was będzie denerwował, ktoś niekompetentny, tak? Natomiast generalnie to dobre samopoczucie, tylko ta nerwówka może Was troszeczkę tutaj zadziałać, bo tutaj mamy tą kartę nadziei i niemożliwość zadziałania, która tu była, to więzienie, tak? Więc tutaj to może Was drażnić, że nie możecie czegoś zrobić w tej sprawie i raczej będziecie osobą, która będzie kogoś pocieszać, pomagać, cieszyć się z drobnostek. No, ale gdzieś ta zadra tam będzie, tak? Głupiec i diabeł. No proszę, to samo właściwie wyszło. Głupiec to zabawa, a diabeł to takie to właśnie. Tutaj uwaga, nie daj się na coś skusić, z czego potem możesz żałować. Czekajcie, te dwie odłożę. Dobra. Otoczenie wobec Was, jest tutaj karta sądu. Właściwie sprawiedliwie otoczenie będzie podchodzić do tego. Uwaga, jeśli ktoś gdzieś leseruje, gdzieś ktoś markuje pracę, to zostanie to zauważone. Więc tu uważajcie. A właściwie to tak generalnie będziecie sprawiedliwie osądzani przez to otoczenie. Czasami ktoś może prosić Was o radę związaną z jakimiś instytucjami w tym tygodniu. Tak. Ktoś z rodziny może prosić też o jakąś pomoc, o radę, właśnie może się do Ciebie z tym zwracać. Randki mamy kartę kapłana, więc takie trochę moralizatorskie. Tutaj jakichś większych uniesień, jeśli poznajecie kogoś, to nie będzie. No tak po prostu będzie, bo będzie, poznaliśmy się, ale czy z tej mąki chleb będzie, to tak raczej niekoniecznie. Możecie dostać ofertę taką, no wiesz, spotykajmy się na sprawy łóżkowe, ale na nic więcej. Część z Was będzie zadowolona z takiej kwestii i to będzie Wam pasować.
W normalnych uczuciach, takich spotkaniach, tam gdzie już troszeczkę dłużej to trwa, to takie zadowolenie, poczucie, że się jest z kimś jednością. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe do pozałatwiania, to może to wyjść, poszukajcie znajomości z przeszłości. Może ktoś z waszej klasy zajmuje się jakimś tematem, warto się do tej osoby odezwać, bo może jest specjalistą w danej kwestii i ta osoba może wam w tym pomóc, tak? Może wam w tym pomóc, tak. Także zdać się na pomoc do osób z przeszłości, do osób, które gdzieś kiedyś poznaliście i mogą wam podpowiedzieć coś albo nakierować. W pracy zadowolenie, możliwość podpisania dobrego kontraktu, jeśli masz swoją firmę, albo też fajna propozycja dla niektórych, poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że jeżeli coś było w zastoju, to się ruszy w tym tygodniu. Co karty same chcą powiedzieć, uwaga, nie przegap okazji na miłość, która może być twoim bliźniaczym płomieniem. To dla niektórych, a dla innych łap tą okazję, które czuje twoje serducho, albo pomóż jakiejś osobie, która do ciebie się z czymś zwróci. Rada dla ciebie, tak? Nie bój się przyjmować i nie bój się dawać. Taka dziwna rada nam tutaj, moi kochani, wyszła. Znaki przychylne dla Strzelczyków na ten tydzień i znaki mniej przychylne dla Strzelczyków na ten tydzień. Znaki przychylne to Strzelce inne, a mniej przychylne Panienki. Mogą Panienki trochę coś tam skrytykować u was. Koziorożce. Witaj, Kornelia. Tak, Strzelczyk był Dorotka, to teraz mamy koziorożce, moi kochani, ale ja tak mówię jednym tchem, to muszę wziąć łyczka, bo mi zaschło w gardle. Okej. Drogie koziorożce, co wam przyniesie tydzień od 13 do 19 maja? Jakie się tam drzwi przed wami pootwierają? Tak. Lecimy. Wasze samopoczucie w tygodniu od 13 do 19 maj. Okej. Otoczenie wobec was. Randki, jeżeli ktoś z was idzie na jakieś randki. Sprawy urzędowe. Czyli jeżeli macie coś do pozałatwiania w urzędach, jak to będzie wyglądać. Nastroje w pracy, biznesie. Co karty same chcą wam powiedzieć na ten tydzień, o co ja na przykład nie pytam. O. Dobrze. I rada dla was na ten tydzień. I lecimy. Wasze samopoczucie to jest 10 pentakli, więc taki spokój wewnętrzny, zadowolenie, że coś się układa po waszej myśli. No może nie do końca to, co byście chcieli robić, ale tydzień nie przynosi jakichś większych niekorzyści, jakichś takich dołków, raczej taka stabilizacja, wewnętrzny spokój w tym tygodniu dla was. Tak, część z was może się zamartwiać jakimś tematem, ale znajdziecie na to rozwiązanie. Otoczenie wobec was będzie was zachęcało do dokonania zmian w swoim życiu. Żeby wyjść z tej bezpiecznej klatki, w jakiej żeście się pozamykali, z tych bezpiecznych ram, i to otoczenie może was zachęcać do czegoś, do zrobienia tych kroków do przodu, do spojrzenia głębiej na siebie i na swoje możliwości, na to, co możecie zrobić ze swoim życiem, na prowadzenie zmian w życiu. Tu otoczenie może pokazywać takie rzeczy. Jeżeli ktoś ma randki,
to będzie takie spotkanie, no jesteśmy na kawce, ty płacisz za siebie, ty za siebie. Jeśli są to pierwsze randki, to takie poznawanie się, jakichś większych zachwytów raczej nie będzie, ale będzie nadzieja, że może to się troszeczkę lepiej rozwinie. Natomiast normalne randki to tak jak zawsze, bez większych zmian. Sprawy urzędowe, jeśli ktoś z Was musi załatwić w tym tygodniu, to tutaj no niestety troszeczkę trzeba będzie się namęczyć. Sytuacja będzie wymagała uzdrowienia. Szczególnie jeśli idziesz do lekarza, możesz otrzymać jakąś taką diagnozę, niekoniecznie Ciebie zadowalającą, tak? Ale weź to skonsultuj z kimś innym. Mimo że sprawy będą się wlekły, to uda Ci się coś pozałatwiać, tak? Tylko musisz się uzbroić w cierpliwość. W pracy masz kartę asa buław, więc dużo się będzie działo. Jeśli pracujesz z ludźmi, czyli masz klientów, petentów, to mogą Cię nachodzić, przychodzić, chcieć coś na wczoraj, tak? Czyli takie trochę wymagające towarzystwo może Ci się trafić w pracy, przez co możesz czuć zmęczenie i chęć zamknięcia tego interesu, wyjścia szybciej, tak? A tymczasem trzeba będzie coś załatwiać na SOS. Co karty same chcą powiedzieć, że tak naprawdę wszystko tkwi w Twojej głowie, tak? Że dużo rzeczy sobie sama wkręcasz. Zacznij patrzeć na sprawy z większym luzem. Ja nie mówię, żeby pożyczyć myśli, bo królowa mieczy to jest kobieta inteligentna, kobieta, która jest oczytana, ma wiedzę, więc tutaj zaufaj bardziej swojej intuicji, bo masz kartę maga tutaj. Bardziej intuicji niż rozumowi. Słuchaj podszeptów tego, co ci mówi serce, intuicja. Rada dla ciebie to zadbaj troszeczkę o swoją dietę w tym tygodniu, o swój wygląd w tym tygodniu i działaj, nie czekaj. Egzekwuj. Jeżeli coś komuś powiedziałeś, żeby zrobił, to egzekwuj to, tak? Znaki przychylne i mniej przychylne dla Was. Znaki przychylne to bliźniaki, a mniej przychylne to rybki. Ok. A bardzo proszę, Dorotko. Doroczek miał nawet ciekawe czytanie. Witaj, Rewind. No to moi kochani, teraz przed nami wodniki. Witaj, Julka. Julka, na tym czacie nie robimy takich czytań. Ok. Dobrze. Tu robimy w tej chwili tygodnióweczkę. I moi drodzy, co dla wodników na tydzień od 13 do 19? Co dla Was, wodniki? Wasze samopoczucie. Tak. Otoczenie wobec Was. Ci, którzy udają się na randki, jak to będzie wyglądało. Ci, którzy mają załatwiać sprawy urzędowe. Nastrój w pracy. Co karty same chcą Wam powiedzieć? I rada dla Was. Ok. Wasze samopoczucie. Tu macie kartę świata. Takie samopoczucie, że pewne rzeczy muszę zakończyć, muszę je dokończyć, żeby móc ruszyć coś nowego. Chcę pewne kwestie pozakańczać. I to będzie tak jakby waszym motorem napędowym w tym tygodniu, żeby szybko się z czymś uporać, by móc wejść w coś nowego.
tak? Tym bardziej mamy tu kartę sprawiedliwość. Tu też takie trzymanie się jakichś nowych zasad, wprowadzanie nowych zasad, takie determinacyjne podwzięcie pewnych zamiarów. Otoczenie wobec Was mamy 6 mieczy i rydwan. Obydwie karty, można powiedzieć, podróży. 6 mieczy mówi o zmianach, jakie nadchodzą, a rydwan, że potrzeba podjąć już jakąś decyzję. I tutaj właśnie otoczenie wobec Was może dawać Wam zaproszenia, żebyście się z kimś spotykali. Możecie mieć zaproszenia na zwykłą kawę, na rozmowę, możecie mieć dużo telefonów do Was, tak? Takie przychylne, raczej pozytywne nastroje wobec Was, z tym, że takie trochę zabierające Wam czasu. Ci z Was, którzy idą na randkę pierwszy raz, jeżeli dobrze to rozegracie, to wtedy może być to osoba na długie życie wspólne, tak? Nawet może powiedzieć, że to może być ktoś, kto stanie się Waszą drugą połową. Ale jeśli nie, będzie to poczucie jedności, zadowolenia, mamy tutaj gościa, jedności, zadowolenia, satysfakcji. No wszedł mi tutaj kot i mi zasłania, zaraz go zaniosę gdzie indziej. Momencik, chwilka przerwy. Chodź maleńki, chodź. Pancia cię nie może przytulać, bo wróży teraz. No, tu się przytula. Tu się przytula. Skoczył nam na karty, także wodniki, szczęście macie, bo koty Wam tutaj włażą, szczególnie czarne, one szczęście przynoszą, więc tutaj taka satysfakcja, zadowolenie. Jeżeli to są randki takie już któryś z rzędu, niektórzy mogą otrzymać oświadczyny w tym tygodniu albo deklarację wspólnego zamieszkania. Dobrze, jeżeli macie sprawy urzędowe do pozałatwiania, to raczej sprawy będą troszeczkę leżeć odłogiem. Nie uda ich się załatwić w tym tygodniu. Troszkę trzeba będzie wydeptać te ścieżki. Także tak to może być. Ok. No, wydeptać ścieżki, ale uda się później to pozałatwiać, ale w późniejszym terminie, nie w tym tygodniu. Nastrój w pracy raczej fajny, taki rodzinny. Taka atmosfera właśnie bardziej rodzinna, jeżeli ktoś jest w pracy, jeżeli macie swój biznes, to taką atmosferę stworzycie, że ludzie będą się dobrze czuli w pracy, a wy wraz z nimi. Co karty same chcą powiedzieć? Uwaga, kończy się pewien temat, nie trzymaj się go na siłę, zostaw ten temat, on już umiera, tak? Nie rób czegoś na siłę, nie rób czegoś, bo musisz, nie egzekwuj, bo chcesz. Ten temat umiera i należy się z tym liczyć. Uwaga, niektórzy mogą otrzymać wiadomość o zgonie jakiejś osoby. Moi kochani, rada dla Was. Masz kartę mocy, więc nie bój się, działaj, ruszaj do przodu. Właściwie wszystko jest dla Ciebie możliwe. Zaufaj sobie i swojemu wewnętrznemu ja, które dobrze Ci podpowiada. Znaki przychylne i mniej przychylne. Znaki przychylne i mniej przychylne. Znaki przychylne to bliźniaki, a znaki mniej przychylne to lwy. Tak to wygląda, drogie wodniczki. No to teraz mamy rybeńki. Co dla rybek w tygodniu od 13 do 19 maja? Co dla rybek w tygodniu od 13 do 19 maja? Ok, Wasze samopoczucie, otoczenie wobec Was. No, żadna nie chce. Aż za dużo. Nie. Otoczenie wobec Was.
Proszę o karty. I jest jedna. No dobra, ty jeszcze możesz iść też. Ok. Randki, czyli ktoś, kto się umawia na randki w tym tygodniu. Ok. Sprawy urzędowe. Pracy, nastrój. I co karty same chcą Ci powiedzieć na ten tydzień? Oraz rada dla Ciebie na ten tydzień. No dobrze, Wasze samopoczucie to takie troszeczkę emocjonalne. Będziecie zbytnio emocjonalni, łatwo Was będzie wyprowadzić z równowagi, nie dajcie się, łatwo będzie Was oczarować, ale generalnie to takie poczucie, że wychodzimy z jakiejś klatki, dajemy sobie z czymś radę. Otoczenie wobec Was nowe możliwości Tobie pokaże. Pokaże Ci, że pewne rzeczy się same właściwie kończą i warto skorzystać z tego nowego, co do Ciebie zapuka. Otoczenie będzie Ci to uzmysławiać, że tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie, szczególnie jeśli to się wiąże z finansami, że warto, żebyście zadziałały, drogie rybki, a nie czekały, aż coś się samo pozałatwia. Dla tych, co mają randki, jeśli poznaliście kogoś pierwszy raz, idziecie dopiero na tą randkę, to ten ktoś wywrze na Was wrażenie. Poczujecie takie prądy elektryczne między Wami, taką niby chemię, ale nie do końca będziecie wiedzieli, co dalej. Część z Was może się uda do wróżki, część nieśmiało będzie czekać na odpowiedź tej drugiej strony, warto wtedy samemu gdzieś napisać hej, no i jak, kiedy się widzimy znowu i tak dalej, żeby ewentualnie rozwiać czekanie nie wiadomo na co, albo się umówić po prostu. Normalne randki to będą takie randki w tajemnicy, troszeczkę podsycone nutką takiego erotyzmu. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, to tutaj macie ruch w interesie, coś się uda, coś się zaczniecie robić w danym kierunku i to zacznie, jak właściwie tam pójdziecie, załatwicie, to nabierze takiego rozpędu, tak? I ruszy to do przodu, da się to załatwić, z tym, że to jest na takiej zasadzie, że teraz rozpoczniesz, a skończysz kiedy indziej. W pracy mamy kartę maga, atmosfera magiczna, zadowalająca i tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie, jak się będziesz czuć. Jeżeli coś sobie wkręcisz, że źle, to będzie źle, a jeżeli sobie wkręcisz, że dobrze, to będzie dobrze. Karty same chcą Ci powiedzieć, że przeznaczenie puka do Twoich drzwi w tym tygodniu, że to Ty masz możliwości otworzyć się na to przeznaczenie lub nie. Skorzystaj z tej okazji. Rada dla Ciebie, tak? Jeżeli masz nieprzespane noce, jeżeli denerwują Cię jakieś problemy, udaj się do lekarza. Udaj się do psychiatry, psychologa, do kogoś, kto Ci pomoże dać jakieś leki, żeby się troszeczkę uspokoić, żeby stonować siebie, żeby postawić się na nogi, tak? Tyle dla rybeniek. Znaki przychylne i mniej przychylne na ten tydzień. Znaki przychylne i mniej przychylne na ten tydzień. Znaki przychylne to panienki, a mniej przychylne to wagi. No i nasz baranek się w końcu doczekał. I teraz to, co dla baranka. Bardzo proszę, Brygitko, to, co dla baranka na ten tydzień od 13 do 19 maja. Drogi baranku, Twoje samopoczucie, Ty mi tu lecisz, to chodź. Otoczenie wobec Was. Dla tych osób, które się umawiają na randki w tym tygodniu, to co dla Was tutaj ten tydzień pokazuje. Tak, jeżeli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe w tym tygodniu, to co tutaj Wam pokazuje na ten czas? Tak, nastrój w pracy,
Co karty same chcą powiedzieć? Momencik. Już jestem. No więc co karty? To było ostatnie, czyli nastrój w pracy. Co karty same chcą Wam powiedzieć? O. 1 i 2. O, to chcą karty same powiedzieć, samo się sypie. I moi kochani, rada dla Was na ten tydzień. Dobrze. I mamy tak. Wasze samopoczucie to chęć z dokonania zmian. Chęć wyjścia, wyrwania się, chęć podróżowania. Takie poczucie mam właściwie już dosyć. Chciałbym zmiany. Tak? I zaczniecie działać w tym kierunku. Szczególnie część z Was poszuka jakichś zmian biznesowych. Jakby tak na zasadzie rzucam się w wir pracy, aby coś przemyśleć, żeby nie siedzieć i nie kombinować. Otoczenie wobec Was macie kartę sprawiedliwości, więc tak naprawdę sprawiedliwie Was będzie rozsądzało. Część z Was może mieć właśnie jakieś sprawy sądowe i co w związku z tym? Zadowolenie, poczucie, że coś się zrobiło, wszystko co tylko można było. Randki zadowalające, pełne takiego temperamentu, poczucia spełnienia, mogą być nawet u niektórych trójkąciki, no nie powiem, że nie. Szczególnie jak poznacie kogoś nowego, to bardziej do zabawy niż do jakiejś głębszej relacji. Jeżeli macie załatwiać sprawy urzędowe, mamy tu kartę Wisielca, kartę, która mówi, że raczej głową muru nie przebijesz, trzeba poczekać, nie w tym tygodniu. W pracy samopoczucie, no niestety takie trochę ciężkie. Możecie mieć kłody kładzione pod nogi i tu może nie do końca to Wam wychodzić, tak? No, mogą się osoby Was czepiać jakieś, albo też na coś namawiać, na coś byście nie chcieli. Co karty same chcą powiedzieć, tak? Nowe puka do Twoich drzwi. Zmień nastawienie, a wtedy może zadziać się coś fajnego. Rada dla Was, zacznij się wysypiać. Weź coś na sen, odpocznij, przestań myśleć, główkować i kombinować. Zdaj się na swoją intuicję. I teraz, moi kochani, znaki przychylne i mniej przychylne dla Was na ten tydzień. Znaki przychylne i mniej przychylne dla Was na ten tydzień. Znaki przychylne to bliźniaki, a mniej przychylne to lwy. Dobrze, wszystkie znaki mamy już przerobione, moi kochani. Witaj Ania Kobra, pozdrawiam Cię serdecznie. Przejdź sobie wstecz i tam będziesz mieć znaki. Teraz będziemy robić to, co żeśmy wybrali. Witaj Luiska, serdecznie. Kochani, dla tych, którzy wybrali tą karteczkę, czyli naszą dziurkę z chmurkami, dla Was są takie dodatkowe przesłania. Jeśli przez dłuższy czas będziesz po omacku w ciemności, zapal swoje światło, inaczej wciąż będzie ciemno. Czyli Twoje własne wewnętrzne światło, Twoje nastawienie pozytywne do życia może przynieść efekty takie, jakich się nie spodziewasz. Przed Tobą możliwe spotkania rodzinne, korzystaj i idź, łap te zaproszenia, tak? Pewne rzeczy mogą się tu wyklarować. Anioł dla Ciebie chce powiedzieć, że bezkresna tęcza,
szczęśliwy, czas szczęśliwości się dla Ciebie otwiera. Wyższa świadomość. Zaufaj swojemu wyższemu ja, połącz się z wyższą świadomością, bądź otwarty, otwarta na przekazy. Odległość. Pewne rzeczy trzeba zostawić w tym tygodniu, ponieważ są za bardzo odległe. Przyjdzie i na nie czas. Spójrz na dzień dzisiejszy jako na początek nowego i pozytywnego Ciebie i pozwól przeszłości odejść. Zostaw przeszłość za sobą. I kroniki Akaszy radość. Połącz się z Twoją esencją, wewnętrzną radością życia i uśmiechaj się każdą komórką Twojego ciała. Przepiękne przesłanie. Dla tych, co wybrali dziureczkę ze słońcem, to między innymi ja, zobaczmy, co tutaj mamy. I lecimy. Jesteś światłem, latarnią, morzem i falami. Jesteś łodzią, sternikiem i kołem ratunkowym. Jesteś całym wszechświatem. Jeśli mamy mówić jedynie o nieistotnych rzeczach. Także jesteś wszystkim, jesteś połączony z wszystkimi. Uwierz, że możesz wiele i możesz wszystko. Tutaj będą ważne dla Ciebie kwestie związane z domem, z Twoim rodem, z Twoimi przodkami. U niektórych może dochodzić o dyskusji na temat jakichś spadków, zapisów, tak, w tym tygodniu, ale też może czyjeś zdrowie zaszwankować i tutaj trzeba będzie pozostać w domu, ewentualnie się kimś zaopiekować. Anioły dla Was chciały wyjść dwa, ambicja i harmonia, tak? Osiągniesz wewnętrzny spokój, nie bój się być ambitnym i sięgać po więcej. Złamane serce, czyli takie troszeczkę poczucie niesprawiedliwości może Ci się wkraść w tym tygodniu. I tu wpadły jeszcze dwie karty i mamy kompromis i spotkanie. Może dojść do jakiegoś spotkania, do jakichś rozmów, do uzgadniania, no tam mieliśmy też te sprawy spadkowe, prawda? Więc może dojść do takiego spotkania, jakichś rozmów i tu trzeba będzie pójść na kompromis, dogadać się z kimś, trochę odpuścić być może. I nie krytykuj innych, to wywołuje negatywne oddziaływania w Twoim ciele. Im więcej krytyki wypowiadasz do innych, tym mocniej się to na Tobie odbija. Akasza mówi izolacja. Bądź pewien, że zawsze i w każdej chwili jesteś chroniony i bezpieczny. Czyli siły wyższe nad Tobą czuwają. Dla tych, którzy wybrali dziurkę drzewko, to dla Was są takie dodatkowe przesłania. I mamy tutaj coś takiego. Szukasz miłości Twojego życia, spójrz w lustro. I to prawda, najpierw trzeba pokochać siebie. Jak pokochamy siebie, wtedy miłość do nas lgnie i wchodzi każdym zakamarkiem. Tutaj mamy również kartę uwaga, otwórz się na gości, mogą przyjść do Ciebie gości, przyjść nowe możliwości, otwórz się na to, ale zakończ też stary temat, pozwól mu odpłynąć. Anioł, jaki do Ciebie przychodzi, to refleksja, czyli usiądź, zastanów się nad tym, co Ci się w życiu przydarzyło, wyciągnij z tego wnioski. Komunikacja może być dla Ciebie bardzo ważna, nie bój się rozmawiać o tym, co Ci leży na sercu. I jasnowidzenie, czyli możesz mieć przebłyski, przekazy, możesz mieć tak zwane déjà vu, które właśnie jakby było czymś, co dopiero co zauważyłeś, a to się zaczyna dziać. Kochaj siebie i całe dobro w Tobie, wtedy inni to wyczują i także pokochają. A co myśmy mieli tutaj? Pokochaj siebie, prawda? Spójrz w lustro. Więc tutaj tak jakby mamy to w temacie. I ostatnia akasza, która mówi żałoba. Możesz teraz uzdrawiać swe serce i stworzyć sobie radosne życie. Piękne przesłania. I moi kochani, ostatnia dziureczka, czyli nasze statki na morzu. Wasze przesłania to jesteś gwiazdą w swoim życiu. Jesteś gwiazdą w swoim życiu, czyli
mamy tutaj, że Ty jesteś tą najważniejszą osobą we własnym życiu. Przekaz dla Ciebie: pewne sprawy zdrowotne wymagają wglądu, tak? Wprowadź alternatywne, dodatkowe leczenie, jakieś ziołowe i inne. Sprawy urzędowe rozstrzygną się dla Ciebie pomyślnie. Pokój i sukces. Bądź spokojny, zaufaj sile wyższej, osiągniesz sukces. I tu mamy seksualność, czyli uwierz, że możesz przyciągać i możesz wabić tą płeć, na której Ci zależy. I dodatkowo mamy dziedzictwo, czyli pewne rzeczy trzeba będzie pozałatwiać, które się wiążą z Twoim rodem, z Twoimi przodkami. Nie pozwól zranić swych uczuć komuś, kto nie ma duszy pozwalającej na osądzanie Ciebie. Ok. I mamy tutaj zdrowe granice, czyli zdrowe granice Cię chronią, lecz nigdy nie zamykaj serca. Moi kochani, jako że tutaj teraz akurat przyjechali do mnie goście, nie będę w stanie Wam wyciągnąć karty czatowicza, ale zrobimy sobie coś takiego. 4 karty, przekaz dla Ciebie od. I możesz sobie wybrać kogoś, ewentualnie coś może wyjść. A jutro na czytaniu dobranockowym zrobimy sobie na czacie coś takiego jak, kiedy wybieramy kartę dla czatowicza, zrobimy coś takiego jak, że możesz zadać swoje pytanie, tak, ewentualnie poprosić o przekaz. Natomiast dzisiaj będzie, moi kochani, przekaz dla Ciebie od 4 wybory i na każdą kartę możesz sobie wybrać kogoś. Przekaz dla Ciebie od 1, 2, 3, 4. Możesz sobie też wybrać, że to jest przekaz od przodków, od siły wyższej, no jak chcesz. 1, 2, 3, 4. Dla tych, co wybrali 1, to czasami nie śpię myśląc o Tobie. Dla tych, co wybrali 2, jestem wdzięczny za duchową lekcję. Dla tych, co wybrali 3, czuję Cię, mimo że jesteśmy osobno. I dla tych, co wybrali 4, chciałbym, żeby było inaczej. Życzę Wam cudownego tygodnia. Zapraszam jutro na czytanie dobranockowe, które będzie około godziny 19, tak jak kiedyś była dobranocka. I tam jeszcze nie wiem, jaki będzie temat, omówimy sobie, będą wybory, a później będziecie mogli na czacie zadać własne pytanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i życzę miłego wieczoru, również dobranoc, moi kochani.